Dzień dobry, dzisiaj start 16:04. Nie nagrywałem nic rano, wschód słońca, bo była mrzawka, więc zawsze trzeba się męczyć z kamerą, z parasolem i w ogóle jakoś tak ponuro dzisiaj było, że nie chciałem się tego robić, więc jesteśmy tu i teraz. Okej, to dzisiaj będzie trochę o zdrowiu. Byłem ostatnio u okulisty na badanie kontrolne z moimi oczami. Miałem tam jakieś chwilowe zaburzenie widzenia i też konsultowałem się w tym temacie. I okazuje się, że mam coś takiego jak wąskie naczynia siatkówki, szczególnie tętniczki. Czyli okazuje się, że mam małe tętnice w oczach i one są podatne na nie wiem na co, na wahania ciśnienia. O, może tak z tego co zrozumiałem. A więc zalecenia jakie dostałem to wskazana kontrola ciśnienia tętniczego i ocena gospodarki tłuszczowej. Idea jest taka, że jak będę miał zbyt niskie ciśnienie bądź nieprawidłową gospodarkę tłuszczową, no to te tętniczki mogą mi się zapchać i mogę mieć niedokrwienie gałki ocznej, gałek ocznych, bo to w sumie w obydwu oczach. Czyli generalnie jeżeli będę miał problemy właśnie tętnicze, krążeniowe, cholesterolowe, to zanim wysiądzie mi serce, wysiądą mi oczy. To mnie trochę bardziej zmotywowało do zainteresowania się tematem niż przeciętnie wszystko, co tam się mówi w telewizji i w radiu na temat właśnie utrzymywania zdrowego serca i układu krążeniowego. Chociaż tym już tak się interesowałem wcześniej dość intensywnie. No i jednym z zaleceń też było właśnie badanie tej gospodarki tłuszczowej, czyli zrobienie sobie badań. I akurat tak się złożyło, że w Odmuchowie w przychodni jest program profilaktyki chorób układu krążenia, więc się zapisałem i mam dokładnie te badania, które były mi potrzebne. No i tutaj jest ciekawostek, to ciśnienie w normie, BMI trochę większe, ale to akurat sobie sam wyliczyłem w domu na analizatorze składu ciała. Cholesterol całkowity o 0,5% wyżej, LDL wynik prawidłowy, HDL troszkę za niski, nie HDL troszkę za wysoki, stężenie glukozy wysokie, ale wciąż w normie, prawidłowe. I jedno mi się wymknęło spod kontroli, są to stężenie trójglicerydów. Norma dla mojego wieku i płci męskiej to jest poniżej 150 mg na decylitr, a ja mam 262. To już jest niebagatelna liczba. No więc pierwszy lepszy artykuł w Google. Stężenia powyżej 200 mg na decylitr są związane ze zwiększonym ryzykiem rozwoju miażdżycy oraz z incydentem sercowo-naczyniowym w postaci udaru mózgu lub zawału serca. Zalecany jest regularny, co najmniej 30-minutowy wysiłek, który najlepiej wykonywać codziennie. Preferowane są aktywności aerobowe, bieganie, pływanie, nordic walking, aerobik, taniec, a trening oporowy, ćwiczenia siłowe w siłowni powinny stanowić tylko uzupełnienie aktywności fizycznej. No okej, czyli okazuje się, że te 5000 kroków, które robię codziennie, być może nie jest zupełnie wystarczające. To powinno być 5000 kroków przebiegnięte. No, czyli bieganie, nordic walking to jest jak najbardziej możliwe. 30 minut. No, ostatnio w 32,5 minuty przebiegłem 5 km, więc... No, ale czy codziennie bym miał przebiegać tyle, to chyba bym... A może bym się nauczył biegać. No okej, czyli muszę zwiększyć aktywność fizyczną. Co tu jeszcze? Dieta. Pacjent powinien ograniczyć alkohol, a najlepiej z niego zupełnie zrezygnować. W diecie powinno znaleźć się dużo kwasów tłuszczowych omega-3, dlatego dobrym posiłkiem tłuste ryby morskie. Jak wrzucam w Google hasło stężenie trójglicerydów, to pojawia się taka grafika. To będzie działo się z moimi oczami. Z moim ciałem teraz się dzieje, ale też może dziać się z moimi oczami. To będzie chyba najszybsze.
No, także ja jestem teraz zmotywowany i teraz powinienem pójść się przebiegnąć pół godziny. To będzie dobre. Jak ja to znajdę czas, no ale... No tak, no. Jak jeszcze będzie to ogarnąć? Czy mam czas? Mam jeszcze czas na to. No, także... Aha, i jeszcze jedna rzecz pisała. Wysokie stężenie trójglicerydów nie objawia się w żaden sposób. Czyli prawdopodobnie, znaczy napisało, że wynik nieprawidłowy zawsze jest zaskakujący. No bo tak jak widzicie, nie jestem jakoś strasznie otyły, mimo że mam nadwagę. Umiem przebiec 5 km. Umiem przebiec nawet w jakimś rozsądnym czasie. Nie jest to godzina, tylko bliżej pół godziny. Nie mam żadnych innych dziwnych zachowań z moim ciałem. Ciśnienie mam w normie, a jednak trójglicerydy mam dość duże. Tam pisało oczywiście o jakichś zakresach, nawet o wartościach 1000, ale na szczęście aż tak blisko nie jestem. Natomiast też jest 262 to jednak niepokojąca wartość. No i plan jest taki, że przez 3 miesiące mam właśnie zwiększyć intensywność ćwiczeń fizycznych i mam uprościć dietę. Mimo iż mam dietę okno żywieniowe 8 godzin, to najwyraźniej to jest niewystarczające. Muszę jednak coś do tego okna wprowadzić, jakieś zmiany, czyli właśnie zredukować z tłustych posiłków, takich zwierzęcych, oprócz właśnie tych ryb z omegą 3 i więcej warzyw zintegrować. No. I będzie jakieś pewnie bieganie. No, a wyniki są prawidłowe, bo one były robione zdecydowanie po ilu godzinach? No 16, nawet chyba 17 godzinach od ostatniego posiłku, więc tutaj nie ma żadnych zaburzeń, że coś zjadłem, tylko zrobione są książkowo, tak jak trzeba robić. Czyli nie zwalę tutaj na zakłamanie pomiarowe. Dobra, to idę pomyśleć nad tą przebieżką. Dobra, to plan do bólu prosty. 15 minut w jedną stronę i później 15 minut w drugą stronę, ale dzisiaj modyfikacja, bo chcę o paczkomat zahaczyć. W każdym razie 15 minut i później powrót i końcówka inaczej. Że tak chyba będzie wyglądało moje życie w najbliższej przyszłości. Albo już na zawsze, tak wiecie. A może nie będzie najgorzej. Co tu się wydarzyło? Tam troszkę wcześniej i tutaj ścięty asfalt, ogromna dziura, zero oznaczeń, więc pozdrowienia, jak ktoś w nocy tędy jedzie, się zdziwi. Tutaj też zryty asfalt, a jeszcze nie wybrany. No ładnie, czy to w ogóle jest legalne, żeby rozwalić drogę i bez oznaczenia ją zostawić? Jest i barąciarnia. Ale ładnie pachnie. Dobra, starczy tego podglądu. Wieża ciśnień wciąż stoi, jakby mniejsza, ale wciąż duża. Dzisiaj widziałem mema w internecie, ktoś pisał na Twitterze i tak było, szło to tak. Czy wy też, gdy będziecie na wzgórze, to powstrzymujecie z całych sił sapanie, żeby ludzie wokół nie myśleli, że zaraz was trzeba będzie reanimować? Ja tam się nie wstydzę sapania. Fakt, że nie ma tu nikogo, ale dobre sapanie właśnie chyba troszkę pomaga się dotlenić chociażby. A jak coś będziecie miał kombinował, to chyba to nie będzie dobre. To ja sobie trochę posapię. Teraz z górki to łatwiej mi mówić.
to biegnę dalej. Dobra, trójglicerydy dociśnięte i pobiegam oczywiście jakoś inaczej niż planowałem, więc w sumie nie wiem gdzie dobiegam w te 15 minut i kiedy mam wracać, ale to mi się wydaje, że któregoś innego dnia to rozpykam. Biorąc, że pierwszy krok wykonany został. No, paczka odebrana. Dzisiaj już nic ciekawego się raczej nie zadzieje, więc pewnie już więcej ujęć nie będzie. Także dzięki za obejrzenie dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że się może na coś komuś tu przydać i zapraszam na kolejne już jutro. Hej!